Witam Was serdecznie. Przywiozłem Wam kolejną bajkę. Tym razem bajka jest o życiu na wozie. Taki ma tytuł. W królestwie bajek ludzie żyli na dwa sposoby. Jedni podróżowali na wozach, na wozie, a inni podróżowali bez podróżowania, czyli mieszkali w stacjonarnych domach. Znałem takie powiedzenie: możesz żyć na wozie albo pod wozem. I zastanawiałem się, przechodząc, podglądając tych wszystkich, którzy żyli w królestwie bajek, jak to jest żyć na wozie, a jak to jest żyć w domu, który to dom jest bez kół i bez przenoszenia go gdziekolwiek, jest bez jeżdżenia w jakiekolwiek obszary kraju czy świata. Po prostu stoi, jest wmurowany, wbetonowany. Zastanawiałem się, jak to jest, aż pewnego dnia spotkałem takiego seniora rodu. Siedział na przydrożnej ławce i rzekł do mnie: widzę, że się nad czymś zastanawiasz. No tak, myślę, jak to jest, bo widzę, że część mieszkańców w królestwie bajek ciągle podróżuje i żyją na wozie, mieszkają na wozie, a część mieszka w takich stacjonarnych domach. Czy możesz mi powiedzieć, jak to jest? Czy masz doświadczenie? Owszem, mam. To proszę, opowiedz mi. A kim jesteś? Kiedyś byłem karczmarzem, a teraz już od wielu, wielu lat jeżdżę na wozie, żyję na wozie. Życie na wozie fascynuje mnie wręcz. No, jak to się stało, że byłeś karczmarzem? Rozumiem, że twoja karczma była w takim miejscu, w budynku, gdzie to było stacjonarne miejsce, bez podróży tą karczmą. No, co takiego się zdarzyło, stało? Opowiem ci. Kiedyś przyjechał do karczmy z rodziną taki starszy człowiek, już pewno miał tyle lat, co ja teraz. Zjedli obiad z rodziną w ciszy, ale po obiedzie przyszło mi do głowy, by zapytać właściwie, dlaczego on podróżuje na tym wozie. I ten starszy człowiek powiedział, że na wozie się bardzo dobrze podróżuje. Pomyślałem też coś, ja nie znam tego, to może i ja z nim wyruszę w podróż. I powiedziałem mu to, ale on do mnie rzekł: jeśli chcesz wyruszyć ze mną w podróż, to musisz spełnić jeden warunek. Jaki? Zapytałem. No, ten warunek to trzeba, żebyś mnie we wszystkim słuchał, bo ja jestem przewodnikiem w tym życiu na wozie. No dobrze, dobrze, widzę, że jeździsz tym wozem, no w sumie jesteś sam. Może tak być, że będziesz przewodnikiem dla mnie i zrobimy wszystko, co trzeba, tylko powiedz mi dlaczego. No bo widzisz, ja już wiele lat żyję na wozie i wiem, które kierunki wybrać i gdzie. Mam całą wiedzę z tym związaną. No dobrze, skoro tak, oczywiście,
podporządkuję się tobie, ale czy możesz zostać tu w tej karczmie, czy raczej w swoim wozie obok karczmy parę dni, to ja przekażę swoją karczmę swojemu synowi i synowej. Zapytam żony, czy zechce ze mną odbyć tak dużą i ciekawą podróż razem z tobą. Czy poczekasz te parę dni? Oczywiście, że poczekam. No i zapytałem żonę. Żona się zgodziła. Przepisałem karczmę na własność dla syna i synowej i w parę dni ruszyliśmy. Oczywiście ja byłem tym drugim wozem. Jak się domyślasz, kupiłem wóz. Po prostu miałem uskładane pieniądze, tak wiesz, na późniejsze lata. No ale skoro trzeba było czymś pojechać wozem na kołach, no to kupiłem ten wóz. I podróżowałem. Bardzo mi się to spodobało. Dlaczego? Zapytałem. No słuchaj, takie życie na wozie to życie w bajce. Nawet byłem bez świadomości, jako ten karczmarz, że mało miałem odbić, bo przecież mało się ruszałem, tylko praca i praca. Mało miałem ruchu, ale takiego specyficznego ruchu. Wiesz, taki ruch jest tylko wtedy, gdy się żyje na wozie. Ten ruch powodował, i te odbicia, że wszystkie zmiany w moim życiu działy się automatycznie. A jak się działo automatycznie, to ciągle moje życie było i do dzisiaj jest zabawą w życie. O, nie wierzę, powiedziałem. Co ty opowiadasz? Wiesz, żeby było życie ułożone, uporządkowane, to trzeba tak dużo włożyć w to energii, żeby to się udało. Słusznie mówisz, powiedział starszy człowiek. Ja też to wiem, ponieważ prowadząc karczmę, miałem prawo mieć tak dużo spraw i rzeczy do załatwienia, by każdego dnia były te sprawy i rzeczy ułożone, uporządkowane, że doskonale wiem, o czym mówisz. No i co? Chcesz powiedzieć, że żyjąc na wozie było bez potrzeby porządkowania? Owszem, porządkowało się, rzekł człowiek. Ale to wszystko się tak działo jakoś automatycznie, po prostu, zwyczajnie. Powiem ci szczerze, że to zachęca do takiego życia. Naprawdę zachęca, skoro tak mówisz. I jesteś szczęśliwy? Tak, oczywiście, że jestem. No właściwie to nawet widać po tobie, że jesteś szczęśliwy. Słuchaj, czy tylko te 2 wozy ciągle podróżowały? Ależ skąd, rzekł człowiek, po drodze przybyło bardzo dużo wozów, bo wiele ludzi chciało żyć w życiu, w zabawie. I dużo było tych wozów? A wiesz, to różnie bywało. Czasami było 10, 12, 14. Czasami było tak, że kawalkady się dzieliły i jedna szła w tą stronę, druga w tą, gdy było już tych wozów bardzo dużo. A ty z kim podróżujesz? No ja oczywiście z przewodnikiem. Ale dlaczego? No słuchaj, on wszystko wie o życiu. Każdego dnia rano opowiada bajki.
Pewno tak jak ty, Bajarzu. Naprawdę? Tak. Wieczorem poprzedniego dnia opowiadamy o tym, co się zdarzyło w naszym życiu, a on następnego dnia opowiada w oparciu o to, co usłyszał, jakąś ważną, znaczącą dla nas wszystkich bajkę, zgodnie z którą człowiekowi się wszystko porządkuje w życiu, układa. Te obrazy, które widział po drodze i ten ruch tego wozu, wszystko to razem skłania się na to, że możemy żyć w zabawie i życie dla nas to zabawa, rzekł. O, to jesteś w czepku urodzony. Dziękuję ci za tą historię. Muszę się zastanowić, jako bajarz. Może i ja wybiorę chociaż na część roku taki styl życia. Wiesz, w tym miejscu, w którym mieszkam, takich wozów, o jakich ty opowiadasz, już brak, a to tylko w królestwie bajek. A ja może przesiądę się na kamper? Albo może będę mieszkał w przyczepie podczepionej pod samochód? Muszę się zastanowić. Skoro widzę w twoich oczach takie szczęście, to ja jako bajarz też chcę być szczęśliwy. Dziękuję ci za tą wspaniałą historię. Bardzo ci dziękuję i powiem szczerze, że to królestwo bajek coraz bardziej mi się podoba. Naprawdę, coraz więcej mądrości dostaję, o których oczywiście opowiadam i się dzielę, no i też tak żyję. Dziękuję, dziękuję. I od tamtego czasu spotkania z tym człowiekiem myślę o życiu na wozie, o życiu w zabawie. Co wy na to? Dziękuję. Tyle na dzisiaj. Cześć wam.